Witam wszystkich serdecznie na bitwie pod Waterloo, jedno z największych wydarzeń w polskim wargamingu historycznym, gdzie będziemy odtwarzać tą ostatnią bitwę Napoleona Bonaparte i spróbujemy albo zmienić historię, albo ją utrwalić. Jaki jest plan dowództwa francuskiego? Zbyt mocne pozycje obronne. No w założeniach mamy się znaleźć tutaj po prostu, to jest nasz plan bitwy. Mamy dzisiaj zarezerwowane pokoje w Brukseli. Panowie Brytyjczycy, jaki jest plan strony brytyjskiej? Zrobić im drugie Borodino. Mamy lepsze pozycje, lepszych żołnierzy. Nie możemy tego przegrać. Podeszliśmy na stanowiska wyjściowe do ataku. Próbujemy osłabić ich pozycję. Na razie wyeliminowaliśmy 2 bataliony tych zdrajców z Holandii. Ona wam! Jak to co? Wypiłem herbatkę. A teraz idę sobie uciąć dżemkę, zanim Francuzi wrócą do Paryża. Możemy ewentualnie tutaj po prostu tylko związać ogniem. Nie. A przełamywać termin. Bez ataku.
Give me right, give me blusze. No cóż, Anglicy udowadniają, jakimi są żołnierzami. Najwyraźniej jest to po prostu armia, która nic dziwnego, że tak walczą z kopią herbatę z rzekiem. Straty przedstawiają się planowo. Tak jest. A jedna noc w Paryżu wyrówna nasze straty z naddatą. Został zdegustowany postawą mojego szanownego kolegi, który kostackie metody prowadzenia wojen stosuje. Nie czytał historii wojny siedmioletniej, kompletnie te ataki przeprowadził, wygubił armię. Już niestety jedna noc w Paryżu nie wystarczy, żeby te straty wypełnić. No naprawdę, panie kolego, no, naprawdę. Krytyka. Mła? No właśnie. Chodzi bólą. Wygrali. Już. Kto wygrał? Jeszcze nie. Orban, meine Kinder, Orban!
Wygrałem. Przebiegły pomyślnie. Wygrałem. Kluczowe dla zwycięstwa okazało się zdobycie 2 wioseczek, można przypomnę w tym momencie. Zaważyły one na lotach. Bardzo się cieszymy, że nie będzie wreszcie tej walki z mlekiem, nie będzie 7 form czasu za przyszłego i w Londynie będą powiewały flagi pisarza. Na Trafalgar Square. Przyda się też zarezerwowany dla nas pokój w Brukseli. Oczywiście wszystko zgodnie z planem. Opieramy się o Brukselę i czekamy na Bluchera. Poza tym moralnie ciągle jesteśmy zwycięzcami. Początkowa przewaga liczebna Francji nie dała się nam wyznać. Na pewno. Ale nieśmiertelni Szkoci jak zawsze pokazali klasę. Claymory. No cóż mogę powiedzieć, no zdecydowanie tutaj kluczem do zwycięstwa było zajęcie wiosek. To pierwsza podstawowa rzecz, która przyczyniła się tutaj, przegonienie herbaciarzy z nich. Oczywiście wyłom w środku uczyniony, powiększany regularnie, nie zasklepiony przez Brytoli. Rzeczywiście gdzieś tam jeszcze coś tam by się mogło pobronić, natomiast jeżeli morale armii pada, Wellington w obrocie, no Prusacy wchodzą, widzą i nie ma po co się bić w ogóle. Po pierwsze chciałem podziękować wszystkim generałom. Sprawiali, że potrafią coś zrobić na polu bitwy. No cóż, weszli Prusacy, Francuzi to zobaczyli, odstąpili od walki i się wycofali, tak? Taka wersja została przedstawiona w Berlinie i w ciągu najbliższych 200 lat taką też wersję będziemy promować w Zjednoczonej Europie. Znaczy ja tak statystycznie chciałam powiedzieć, a mianowicie rozmiary pola bitwy są imponujące, jak również fakt, że te figurki są maleńkie, są tak precyzyjnie zrobione i wszystko jest wiernie historycznie oddane. I całość jest przepiękna. Znaczy ja tam nawet się za bardzo nie skupiałam, bo to tak nie moje tematy, ale w kwestii estetycznej jest po prostu raj dla oczu. I polecam się to patrzeć. Słuchajcie, ponad 1500 figurek, ponad 500 podstawek, 2 lata pracy, kilkanaście osób zaangażowanych w cały projekt. Chciałbym im przede wszystkim podziękować. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować sklepowi Bolter, czyli Adamowi, Piotrkowi, całej ekipie, wszystkim, którzy nas tutaj pięknie ugościli. W tym miejscu możemy naszą bitwę pod Watero rozgrywać. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim osobom, które brały udział w tym projekcie. Przede wszystkim Rafałowi, który też pracował nad różnymi rozpiskami, malował figurki. Obecnym tutaj Grześkowi, Natanowi, Robertowi, Jankowi, proszę się nie chować. To wszystko nagrywa, a także nieobecnym osobom. Mam nadzieję, że wszystkich uda mi się wymienić, bo jest i Geralt, jest i Janek, jest i Łukasz, jest i Artur Fromkot i wiele innych osób, kilkanaście osób z całej Polski, tak, twórców, które malowały figurki, przygotowywały całą grę, tworzyły tereny czy swoim researchem historycznym, wspomagały nas w tym projekcie. Kilka słów wstępu historycznego. Wellington zdecydował się stawić Napoleonowi opór właśnie na przedpolach Brukseli. My stoimy po tej stronie, gdzie znajduje się droga na Brukselę, także mniej więcej za tymi półkami zbrani ta Bruksela się tutaj znajduje. Wiedząc Wellington, mając zapewnienie Blichera, generała marszałka Blichera, że przyjdzie mu z pomocą, zdecyduje się przyjąć tą pozycję obronną, którą wcześniej, zresztą kilka lat wcześniej obejrzał sobie dokładnie, z nią się zapoznał. Przyjmuje tutaj właśnie cały atak Francuzów. Napoleon zaś liczy na to, że uda mu się rozbić Brytyjczyków albo przed przyjściem Prusaków, albo liczy
że marszałek Gruszy, który ruszył w pościgu za Blucherem, dojdzie pierwszy na pole bitwy i wtedy połączone siły Napoleona i marszałka Gruszy z gniotą Anglików. Tak się w historii nie stało, dlatego że to Prusacy przyszli na pole bitwy. Bitwa rozpoczęła się o godzinie 11:30 i trwała aż do późnego wieczora i mniej więcej o takiej godzinie też tą bitwę zaczynamy. Zapraszamy zatem wszystkich do oglądania, do robienia zdjęć, do komentowania, do pytania. My z przyjemnością też odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękuję. Pora rozpocząć.